Czy jeśli ktoś był zadłużony w przeszłości, ale spłacił wszystkie długi, to czy nadal możemy nazywać go dłużnikiem? Czy osoba, która wyzdrowiała z choroby, nadal powinna być określana mianem chorego? Kiedy złamana kość w twoim ciele zrosła się, to czy nadal możemy mówić o niej, że jest złamana? Czy osoba, która przeżyła depresję, ale już teraz wyzdrowiała i czuje się dobrze, nadal powinna być postrzegana jako osoba z depresją? Czy samochód, który miał wypadek, ale został całkowicie naprawiony, nadal jest samochodem powypadkowym? Czy ktoś, kto niegdyś był analfabetą, ale nauczył się czytać i pisać, nadal jest analfabetą? Czy przestępca, który odbył karę i nie popełnia już przestępstw, nadal jest przestępcą? Czy jeśli ktoś miał problem z hazardem, ale od lat nie gra, nadal jest hazardzistą? Czy ktoś, kto stracił dużo wagi ciała i uprawia zdrowy tryb życia, nadal jest osobą otyłą? Czy student, który miał kiedyś bardzo słabe wyniki, ale poprawił się i teraz ma dobre wyniki, nadal jest złym uczniem? Czy skoro kiedyś byłem uzależniony od Marysi i alkoholu, to nadal powinienem mówić o sobie narkoman lub alkoholik? Czy powinienem tak już mówić do siebie do końca życia? Ja się uzależniłem w latach 80. od ciężkiego narkotyku, jakim była heroina. I doświadczyłem 4-letniej obsesji, która się zakończyła pobytem prawie rocznym w zamkniętym ośrodku dla narkomanów. Byłem kim? Niech pan to powie. Narkomanem. Byłem narkomanem. Czy ja mam dzisiaj też panu mówić na tym spotkaniu, że jestem narkomanem? Niebiorącym narkomanem? No tak, no nie. No klei się to panu? Tak, ja byłem narkomanem, kiedy brałem narkotyki. Kieruję te słowa do wszystkich tych, którzy załapali się w swoim życiu na obsesję alkoholową. To, co powiem, jest bardzo mocne, ale głęboko w to wierzę i jestem to w stanie każdemu udowodnić, bo tym się zajmuję naprawdę od dziesiątków lat. Byłeś alkoholikiem, kiedy piłeś. Przestałeś pić, przestajesz być alkoholikiem. Nie jesteś alkoholikiem, kiedy nie pijesz. Jesteś tylko człowiekiem z epizodem psychotycznym w tle z powodu alkoholu. Podobnie jak ja jestem człowiekiem z epizodem psychotycznym z powodu kontaktu z heroiną. Podjąłem leczenie. Od tamtej pory nie spróbowałem tego smakołyku. Nie było to łatwe zadanie. Całość jest opisana w książce Oswoić narkomana. Natomiast nie widzę najmniejszego powodu, żeby cały czas opowiadać o tym, że jestem narkomanem. Alkoholikiem jest ten, kto pije. Pewnego dnia natknąłem się na komentarz innego użytkownika, który z wielkim przekonaniem pouczał innego youtubera o tym, że Pamiętaj, ćpunem jest się już przez całe życie. ja wtedy zanegowałem ten komentarz, zchallenge'owałem go i napisałem o moim doświadczeniu. Napisałem mu m.in. o tym, że jestem trzeźwy od 14 miesięcy i nie do końca widzi mi się nazywanie samego siebie nadal narkomanem czy alkoholikiem. Porównałem to do momentu, w którym ktoś na przykład przez 10 lat pił, a później ma już lat 70 i przez 50 lat nie pije, więc jest 1 do 5, kiedy trwa w trzeźwości. I zapytałem tę osobę w komentarzu, czy nadal tak powinien się nazywać? Przecież to jest niedorzeczne. Ten użytkownik wtedy odpisał mi: spoko, szanuję to, natomiast daj znać, jak ma się sytuacja za 5 lat. Narkotyki mają to do siebie, że czasami wystarczy ci trigger, który myślałeś, że już nie działa, a tymczasem sam nie wiesz, kiedy zadzwoniłeś po sprzęt. Nic nie jest czarno-białe i ja się z tym zgadzam. Natomiast uważam twierdzenie, że jestem już całkowicie wolny na 100% za całkowicie niebezpieczne, bo coś takiego może zadziałać właśnie na przekór i jak w słynnym filmie pod tytułem Silna wola, w końcu możesz stwierdzić, że tak ładnie długo już nie ćpasz, że prawda, chyba coś ci się za tę silną wolę przecież należy. Coś mi się jednak za tę silną wolę należy. W końcu sobie zasłużyłem. No! Przez określanie się ćpunem rozumiem po prostu tego diabełka, który pamięta, że po ćpańsku było fajnie. To będzie ci o tym regularnie przypominać, najczęściej idealizując najlepsze chwile, zapewne początki i będzie wypierać z pamięci skutki uboczne. Rozumiem, o co ci chodzi. To, co napisałem, to był pewien skrót myślowy. Oczywiście, że warto o sobie myśleć pozytywnie i wspierać się w wychodzeniu z tematu. Teraz należałoby zadać sobie fundamentalne pytanie. Czym jest uzależnienie? Uzależnienie jest pochodną od słowa zależność. Jestem od czegoś zależny. Natomiast zależność bardzo często jest naturalnym wynikiem procesów biologicznych zachodzących w rzeczywistości i jest ona zależnością zdrową. Takimi przykładami zdrowej zależności jest na przykład zależność niemowlaka od matki. Jest to stan naturalny. Uzależnienie natomiast jest zależnością, ale spatologizowaną, czyli patologiczną zależnością. Lub w psychiatrycznym żargonie jest po prostu
obsesją, niekontrolowaną kompulsją. W naturalnych procesach zdrowa zależność często może przejść w niezdrowe uzależnienie. Na przykład zależność finansowa młodych dzieci i nastolatków od własnych rodziców może przerodzić się w uzależnienie, czyli te dzieci będą coraz starsze, ale z różnych powodów nie będą potrafiły organizować sobie same finansów i będą patologicznie polegać na rodzicach w tym zakresie. Czy też na przykład w sytuacji romantycznej, jeżeli uzależniamy całe szczęście od drugiej osoby, nie potrafimy wytrzymać pół dnia bez danej osoby, żeby z nią nie pisać, może to się rodzić w różne dysfunkcje. Czy istnieje w takim razie zdrowa zależność od alkoholu, która dopiero po jakimś czasie przeradza się w to patologiczne uzależnienie, które jest poza naszą kontrolą? Czyli na przykład jestem od niego zależny w zdrowej formie raz na miesiąc podczas jakiejś imprezy, ale nie jestem uzależniony patologicznie, aby pić na przykład codziennie. Zdania na ten temat są podzielone. Personalnie nie potrafił mi na to nawet jasno odpowiedzieć ChatGPT, płatna wersja numer 4, bo z jednej strony mamy badania w bardzo prestiżowym czasopiśmie The Lancet, którym bardzo często w swojej argumentacji posiłkuje się psychoterapeuta Robert Rutkowski, którego wcześniej widzieliście. Badania te były prowadzone na terenie 195 państw przez 26 lat, od 1990 do 2016. Z tych badań wynika, że nie istnieje nawet zdrowa, najmniejsza dawka alkoholu. Natomiast ostateczna decyzja należy po prostu do Was, do Waszego indywidualizmu, Waszego podejścia, do tego, jak dbacie o zdrowie, jak postrzegacie daną substancję i czy tak naprawdę wierzycie w te badania, pomimo ich bardzo horyzontalnych zakresów. No to jak to jest ze mną? Czy ja jestem uzależniony? Czy nie jestem? Personalnie jestem od 15 miesięcy trzeźwy, od wszelkich używek. Nie napiłem się nawet łyka piwa, nie wziąłem żadnego macha z niczego. To jestem tym alkoholikiem, jestem tym narkomanem, czy nie jestem? Jeżeli chodzi o mnie, to prawda jest taka, że faktycznie w okresie ostatnich 10 lat miewałem podobnego rodzaju przerwy w konsumowaniu substancji, na przykład 7 miesięcy, na przykład 5 miesięcy. I zawsze, ale to zawsze kończyło się to w ten sam sposób, że po tym długim czasie brałem na przykład jednego macha i po stosunkowo niedługim czasie wracałem do pełni nałogu, czyli na przykład konsumowaniu marihuany codziennie. Podobnie miało się w przypadku gier wideo, League of Legends. Miałem konto, które miałem 10 lat, sprzedałem je, żeby nie grać, mechanicznie odciąłem sobie od niego dostęp i po jakimś czasie założyłem nowe. I pomimo, że intensywność grania była zdecydowanie mniejsza, o 90% mniejsza, to drobnymi kroczkami byłem w stanie dostrzec, że coraz bardziej nawet ten okrojony tryb, to okrojone konto, na którym nic nie ma, zaczęło znowu chcieć przeważać nad moją strategią dnia. Zamiast realizować w firmie materiały, po prostu grałem. Podobnie jest w przypadku telefonu komórkowego. Powróćcie proszę do mojego ostatniego odcinka o detoksie dopaminowym od telefonu, który teraz implementuję. Odinstalowałem wszystkie apki, ale zainstalowałem Instagram tylko po to, żeby dodać mój filmik taneczny, bo jestem amatorem, tancerzem. Podlinkuję Wam Instagrama i mój drugi kanał na YouTubie w opisie. I zauważyłem, że z czasem zaczęło mnie znowu przyciągać to pole grawitacyjne, te powiadomienia, żeby sobie zerknąć i coś przeskrolować na tym Instagramie. To jestem czy nie jestem tym uzależnieniowcem, jeżeli chodzi o te substancje, te czynności, te aktywności, które już raz okazały się być dla mnie kompulsywno-patologiczne. Z jednej strony, jeżeli ja będę trzymał się tej tożsamości i będę budował na mojej tożsamości alkoholika moją trzeźwość, mogę odczuwać większą trudność w utrzymaniu tej trzeźwości. Ale najważniejsze to zrozumieć, że terminologia i podejście do tego tematu jest bardzo istotne dla właśnie utrzymania tej tożsamości i utrzymania kierunku, w którym chcemy iść. Dla niektórych identyfikacja jako alkoholik będzie bardzo istotnym przypomnieniem o jego słabościach i nawet jak jest x lat jest trzeźwy, może mu to na przykład pomagać w obronie przed tą szkodliwą substancją. Osoba, która nie pije od wielu lat, może nadal identyfikować się jako alkoholik, aby podkreślać ciągłą potrzebę świadomości, a także pracy nad sobą, aby po prostu unikać powrotu do picia. Natomiast na przykład dla mnie zmiana sposobu określania siebie odzwierciedla nowy etap w życiu i poczucie odzyskanej kontroli. Ostateczna decyzja
W jaki sposób chcesz do tego podchodzić, finalnie należy do ciebie. Najlepiej, aby była taka, która służy twojemu dobrostanowi, a przede wszystkim poczuciu własnej wartości, poczuciu misji i poczuciu celu, który realizujesz. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy jeżeli raz byłem uzależniony, ale przez większość czasu nie jestem, to czy tak naprawdę jestem? Czy powinienem określać się mianem alkoholika czy narkomana? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Wspomnę o możliwości wspierania mojego kanału, a także zachęcam do przeczytania opisu. Zachęcam w nim do bezpłatnego konsultowania się ze mną przez maila. Być może stworzę odcinek na bazie twojej historii. Trzymajcie się.